Arkanga, beyond crypto. Witam moi drodzy, dzisiaj jest wtorek, 19 dzień września 2023 roku. Imieniny obchodzą Trofum i Więcimir. W Londynie chciałem powiedzieć, w Manili mamy 32 stopnie Celsjusza, częściowe zachmurzenie, blok BTC numer 808-406, cena KNG 1,53 USDT, cena cash 286 KNG, co oznacza, że jeden cash jest w przeliczeniu na złotówki warty prawie 2000 zł, a to oznacza, że Kanga jest wyceniana na prawie 48 milionów złotych, to jest kwadrans z Kangą, wydanie 167. Tak jest, moi drodzy, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. My Was pozdrawiamy z Filipin, czołem Kamil. Cześć Sławku. Kamil, dlaczego imprezy w kosmosie tak słabo się układają? Nie ma przyciągania. Bo nie ma atmosfery. Pięknie. Spójrzmy tutaj na komentarze, zaraz będziemy mieli tutaj specjalnego gościa z Europy. Dobra, Kamil, pogadajmy luźno, gdzie jesteśmy w tej chwili, tak? I gdzie byliśmy tydzień temu, jaki mamy zamiar, to jeszcze ja dodam, gdzie mamy zamiar pojawiać się w ciągu najbliższego weekendu. Gdzie teraz jesteśmy? Co to jest za wydarzenie? Jesteśmy na Filipinach, w Manili, na Philippine Blockchain Week 2023. Jest to jedna z większych konferencji dotyczących blockchaina i kryptowalut w Filipinach, tak? No właśnie, widzimy, że jest tutaj, z jednej strony jest to znacznie mniejsza impreza niż w Singapurze. Tak, bo tydzień temu byliśmy właśnie w Singapurze na Token 2049, jednej z największych konferencji na świecie dotyczących kryptowalut. I tam przyjechał cały świat krypto, tutaj cały świat krypto nie przyjechał, ale jednak widzimy pewną różnicę. Mianowicie na lokalnej władzy, kiedy mówię o lokalnej władzy, to nie chodzi mi tylko o władzę miejską, to chodzi mi o władzę państwową i w ogóle dla całego otoczenia kulturalnego to wydarzenie ma znaczenie. Samo otwarcie tutaj to było jedno wielkie show. Wiemy o tym, że pojawił się tutaj premier, przeszedł koło naszego stoiska, pojawiły się osoby z różnych fundacji, pojawiła się nawet pewna pani. Tak, Miss Filipin. Miss Filipin, dokładnie, także dzieje się tutaj bardzo dużo. To nie jest konferencja, która jest poświęcona tylko i wyłącznie kryptowalutom, ona jest poświęcona blockchainowi, gamingowi, ale o kryptowalutach tutaj się mówi, tak? Jest to bardzo wyraźny aspekt i bardzo wyraźny temat. Co ciekawe, podchodzą właśnie do nas tutaj najróżniejsze osoby, rozmawiamy sobie o tym, jak wygląda biznes kryptowalutowy tutaj na Filipinach. Mamy dużo wiedzy i trochę się podzielimy. Jednak jedną pewną sugestią, a być jakimś faktem, o którym warto wspomnieć, jest to, że tutaj wszechpanującym biznesem, o którym można się właściwie potknąć, to biznes gamblingowy. Kasyna, bardzo dużo kasy i też można spotkać. No i tutaj wbrew pozorom gotówka rządzi. Tak. W sklepach typu Żabka, takich tutaj jest taka sieć 7-Eleven, nie można zapłacić kartą. Trzeba zapłacić gotówką. Stoją oczywiście bankomaty, z których można wyciągnąć pieniądze, ale gotówką płaci się praktycznie wszędzie. Także gotówka na pewno nie umiera jeszcze w Azji. Tak jest. No właśnie, w takim państwie jak Filipiny, tak jak powiedział Kamil, jeżeli idziemy nawet do takiej sieciówki jak 7-Eleven, czyli do naszej polskiej Żabki, no to możemy zapłacić tylko gotówką. Karty to nie przyjmują. Natomiast, co jest bardzo ważne, w tym 7-Eleven stoi bankomat. Także to nie jest tak, że Filipiny są jakoś mocno zacofane. Nie to chcieliśmy powiedzieć, tylko właśnie to, że jest tutaj kult gotówki i o gotówce się źle nie mówi. No dobra.
Mamy specjalnego gościa, którego chcielibyśmy... Chwilkę musiał chyba... O, już się pojawia gość. Pojawia. Tak, mamy tutaj z nami gościa prosto z Polski. Zapraszamy, jest z nami nikt inny jak Łukasz Żeligowski. Cześć, witam wszystkich. Łukasz, kilka pytań dotyczących tego, co niedługo wydarzy się na Kandze, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz proszę, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum właśnie w tej chwili. No, powiedziałbym, że wielki szacunek będzie się należał do tego, kto przewidział, jaka dzisiaj cena będzie Bitcoina tydzień temu. To czekam niecierpliwie na wyniki konkursu, bo to naprawdę było trudno odgadnąć. W tej chwili cena Bitcoina, no, można powiedzieć, wszystkich zaskakuje. Jesteśmy zdecydowani powyżej 26 000, 27 000 wczoraj widzieliśmy, a nawet wyższe poziomy przez chwilę. I no, widać, że jakaś zmiana następuje. Tutaj analitycy mówią o tym, że te poziomy, które do tej pory były barierą wzrostu ceny, one stały się już supportem, że nie zejdziemy poniżej jakichś poziomów. Najczęściej tu się pojawia właśnie 26 000 jako ta kwota, która jest mocno broniona. No ale to wszystko oczywiście wróżbici, jedni mówią tak, drudzy inaczej, chociaż zdecydowanie widać, że pewien optymizm panuje. Mowa jest o tym, że to już są te pierwsze wzrosty, które nas czekają przed halvingiem. Gdzieś nawet czytałem jakąś taką bardzo dokładną analizę wczoraj, gdzie jeden z analityków mówi o tym, że przed halvingiem nie będziemy mieli ATH takiego globalnego, czyli mówi, że po halvingu będą dalej silne wzrosty, ale na pewno zobaczymy poziom 100 000 przed halvingiem, więc czasu jest niewiele, żebyśmy wzrośli do tych ponad 100 000 dolarów. Zobaczymy, bo on o takich kwotach mówi 100 000 na pewno, 160 raczej nie, ale po halvingu zdecydowanie tak. Także podsumowując, 28 000 to jest ten poziom, który większość analityków pokazuje jako silny opór, powyżej którego dawno nie byliśmy. 28 140, 28 300, to tam różne są wyliczenia, ale wszyscy mówią, że jeżeli tylko te poziomy zostaną osiągnięte, to faktycznie otwiera się następny poziom, czyli 30-31 000. To jest ten kierunek, o którym mowa w ciągu najbliższych tygodniach. Ja nie chcę mówić z dni, bo tam niektórzy nawet mówią o dniach, ale mówmy o tygodniach. Cena z Ethereum podobnie. Tutaj 1600 jest zdecydowanie stabilnym poziomem. Poniżej ciężko jest kupić. Jakieś chwilowe zejścia były, ale to tylko takie chwilowe. W tej chwili 1630, 1640 to jest taki poziom, który mamy. No i znowu analitycy mówią wyraźnie, że 1750 to jest taki próg, którego przebicie otworzy furtkę na dalsze wzrosty. Sam jestem ciekaw, co te najbliższe dni przyniosą,4bo dzieje się faktycznie w świecie krypto coraz więcej. Ostatnio oglądałem takie zestawienie pokazujące, jak duzi gracze na rynku finansowym, jak Soros czy szef BlackRocka mówili w 2018 roku o Bitcoinie, że to jest ściema, że to jest w ogóle nic nie warte, że to nigdy w życiu nie kupią Bitcoina, zwolnią każdego, kto tylko kupi u nich w zespole Bitcoina, a po 2 latach się okazało, że oni w tym czasie kupowali bardzo intensywnie kryptowaluty. Teraz znowu zaczynają to mówić, więc prawdopodobnie zaczęli zakupy, no i będziemy świadkami kolejnych wzrostów. No to jest stara zasada, jeżeli chcesz kupić tanio, to w żadnym wypadku nie mów, że chcesz kupić, tylko wręcz przeciwnie, mów, że to wszystko nie ma sensu i chcesz sprzedawać, bo to może spowodować jakiś ruch na cenie, szczególnie jak jesteś dużym graczem, no wiadomo, że tu o takich jest mowa. Kamil, pamiętasz, rozmawialiśmy ostatnio o tym, co powiedział Michael Saylor. Chciałbym, żebyś pogadał o tym z Łukaszem przez chwilę.
No Michael Saylor, no już jak mówimy, Łukasz, o przepowiedniach, no to niesamowita przepowiednia Michaela Saylora zaraz może się spełnić, no bo Michael Saylor, nasz tutaj wielki inwestor z MicroStrategy, który jest największym portfelem kryptowalutowym na świecie, po Satoshim oczywiście, za takie 3 warunki powiedział, że musi spełnić Bitcoin, czyli adopcję Bitcoina w 3 warunkach, że będziemy mogli osiągnąć poziom nie miliona, nie 2 milionów, ale już 5 milionów dolarów. Czyli są to, no właśnie, także są to już poziomy dość odległe od tego, co teraz jesteśmy. No jesteśmy na poziomie 27 000. Optymiści widzą 100 000 na horyzoncie, no a Michael Saylor powiedział, że to będzie 5 milionów. Według Saylora muszą być 3 warunki spełnione, czyli wprowadzenie na rynek ETF-u związany z Bitcoinem. Prawdopodobnie to się wydarzy, patrząc na to, co się dzieje z BlackRockiem i jaki BlackRock może mieć wpływ na rząd amerykański czy na regulatora amerykańskiego. Banki oferujące usługi finansowe z wykorzystaniem BTC, czyli pożyczki pod zastaw krypto, czyli to, co już jest na kandze praktycznie, oraz oficjalne uregulowanie kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, czyli to, co dokładnie też już się dzieje w tym momencie. Tak? Jak te 3 warunki zostaną spełnione, otwarta droga do 5 milionów dolarów. Tak? Co myślisz o tym, Łukasz? No, prognozy dobre. Podoba mi się to, że magiczny $1 milion już przestał być magiczny, już teraz jest mowa o wyższych kwotach. To znaczy, że ten milion naprawdę jest w zasięgu ręki. Zgadzam się na pewno z tym, że instytucje finansowe muszą zacząć oferować usługi krypto. To się zresztą dzieje w tej chwili. Citigroup ogłosiło uruchamianie pilotażowych programów dla swoich klientów, którzy dzięki zastosowaniu, oni mówią w tej chwili tylko o technologii blockchain, ale tak naprawdę wykorzystują w tle sieć Ethereum, ale prywatną na razie, do tego, żeby ich klienci mieli dostęp do środków 24/7. Jest mowa też o tokenizacji innych asetów. To bardzo ciekawa wypowiedź była jednej z pań, powiedzmy członki zarządu Citigroup, która mówiła o rewolucji, jeśli chodzi o asety, o prawa majątkowe, o możliwość handlu i dystrybucji nimi. To bardzo ciekawa wypowiedź. Czyli zaczyna się przebijać do mainstreamu to, co do tej pory było mówione tylko po kątem i to głównie w toaletach, gdzie szeptano sobie takie trudne słowa, a tutaj nagle wychodzą tuzy rynku finansowego, mówią tak i zaczynają mówić to wprost. Świetnie, to bardzo dobrze. Co do regulacji, no to ja mogę powiedzieć, że po wizycie w Stanach na pewno jestem zdziwiony tym, jak dużą wiedzę mają firmy inwestycyjne, jeśli chodzi o krypto, jak wysoki poziom, jak dogłębna znajomość tematu występuje, chociaż z drugiej strony widzę też wielką ostrożność, czyli praktycznie wszędzie, gdzie byliśmy, to temat krypto był bardzo dobrze znany, natomiast w tylko kilku funduszach była mowa wprost o tym, że mają inwestycje w projekty kryptowalutowe i że szukają właśnie jakichś projektów w tej chwili, takich, które nie są na etapie startupu, bo to nie jest coś, co ich interesuje, ale właśnie projektów, które już działają, funkcjonują i udowodniły to, że działają. Oczywiście FTX tutaj sporo namieszał. Fundusze są bardzo przeczulone na temat skarbca, na temat środków, ale widać wyraźnie, że no nie chcę mówić, że przebierają nogami, ale poszukiwania trwają. Szczególnie na tak trudnym rynku, jak jest w tej chwili, bo pamiętajmy, że rynek amerykański jest pozbawiony płynności, brakuje bardzo mocno gotówki i mimo to i wiele projektów szuka inwestycji, naprawdę to widać wyraźnie. Tych projektów jest bardzo dużo, natomiast projekty krypto są traktowane zupełnie inaczej niż te projekty zwykłe. To znaczy widać zdecydowanie zainteresowanie tematem krypto. Sztuczna inteligencja na przykład już nie jest taka popularna, bo tak, nie jest taka sexy. Znowu wraca temat krypto, ale z naciskiem nie na zupełne zielone pole, tylko właśnie na projekty, które już funkcjonują i udowodniły, że potrafią działać.
chyba chodzi o to, że to musi być bezpieczna inwestycja, to nie jest inwestowanie w coś, co ma w słowie kryptowaluty w swojej nazwie, tylko właśnie inwestowanie w dobre działające biznesy. Bardzo ciekawe, Łukasz, co mówisz, bo tutaj w kuluarach, zarówno w Singapurze, jak i tutaj właśnie na Filipinach, spotkaliśmy też kilka funduszy i to są fundusze klasyczne. I gdzieś tam takie podsumowanie się pojawiło w naszej głowie. Na razie one jest jeszcze luźne, nie podlega pełnej petryfikacji, że teraz klasyczne fundusze zaczynają interesować się rynkiem kryptowalut, zwłaszcza biznesem kryptowalutowym, bo kryptowalutowcy teraz się wycofali, bo mają BESę. I teraz fundusze, te klasyczne, chcą wykorzystać swoją szansę. To są głosy, które tutaj słyszymy. Zdecydowanie tak. Właśnie te fundusze, które odwiedziliśmy w Krzemowej Dolinie, to były fundusze klasyczne, które do tej pory inwestowały w zwykłe projekty. To jest, słuchajcie, temat na osobną historię, jak to wygląda, bo to jest naprawdę coś, co mnie zadziwiło, jakie nagromadzenie funduszy inwestycyjnych jest w Stanach, jak dużo w tej Krzemowej Dolinie jest tych funduszy, dosłownie budynek na budynku, a w każdym budynku po 10, po 20 funduszy. Do tego stopnia, że raz nawet po prostu się odważyliśmy z kolegą wejść po prostu do jednego funduszu i tak powiedzieć, że no my tutaj mamy spotkania w tym budynku, patrzymy, znana nazwa, to chcemy chociaż powiedzieć cześć. Byli jacyś ludzie w recepcji, mówimy, że chętnie o kimś porozmawiamy. Ci ludzie się zainteresowali, byli bardzo tacy w temacie i pod koniec mówimy, okej, to z chęcią się spotkamy, umówimy się na spotkanie, żeby porozmawiać z właściwymi osobami, z kim moglibyśmy porozmawiać, a ci goście mówią, to wy nie wiedzieliście, bo ja jestem właśnie tutaj szefem tego funduszu, a tutaj ten gość drugi, który stał obok, to jest główny szef od due diligence i stąd taka ciekawa rozmowa. Było naprawdę bardzo ciekawe. Wzbudziliśmy w ogóle zainteresowanie samym faktem fizycznej obecności, to znaczy widziałem praktycznie na każdym miejscu znudzenie spotkaniami online, znudzenie tym, że wszystko odbywa się elektronicznie. To, że byliśmy tam fizycznie na miejscu, to, że pojawiliśmy się, to po prostu wywołało efekt wow, do tego stopnia, że no myślę, że bez tego to nie mielibyśmy połowy efektu tego, który osiągnęliśmy. Łukasz, ale ja widziałem pewne zdjęcie, że ty się otarłeś o drzwi innego funduszu, o którym nie wspomniałeś. Tak, faktycznie chodząc po jednym z biurowców zobaczyłem nagle znaną mi nazwę Alameda Capital i to było bardzo ciekawe, bo drzwi były zatrzaśnięte na głucho, naklejka na drzwiach, że paczki prosimy przekierowywać i tam adres był podany, gdzie przekierować paczki. Zapukałem, chciałem wejść, zobaczyć, może jednak ktoś był, nikogo nie było w środku. No tak, to takie fizyczne dotknięcie tego, o czym się do tej pory mówiło i czytało, a tutaj proszę bardzo, biura Alamidy, na wyciągnięcie ręki, bo zdjęcie mam tuż przy głównych drzwiach do tych biura. A panowie, nie wiem, czy wiecie, że wyciekły dzienniki Samuela. Tak. Nie wiem, czy Łukasz też to słyszałeś, o to wyciekły właśnie dzienniki, te, które były już napisane przez Samuela, jak słyszy się w słuchawkach. Samuela Bankmana w każdym razie. On je pisał wtedy, kiedy miał jeszcze areszt domowy, zanim został zatrzymany i poszedł do więzienia. I on tam opisuje bardzo wiele rzeczy, jak one wyglądały z jego perspektywy. I oto okazuje się, że jako winną czyni jedną osobę. Jak myślicie, jaką? No to szefową Alamidy. Caroline. Tak. Caroline. No ale to już wiesz, wchodzimy w jakieś sytuacje związkowe, myślę, bo nie wszyscy wiedzą albo wiedzą, że to była para. No, chociaż żyli w otwartym związku. Tam pewnie poszło o coś więcej. No dobra. Nie drążmy tematu. Tak, nie drążmy tematu, nie nasza sprawa. Powiedz, co takiego na Kandze możemy się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni, jeżeli chodzi o funkcjonalność i ewentualnie nowe integracje? Tak, to Kanga działa. Były wakacje. Dla niektórych to jest czas odpoczynku i spokoju. Na Kandze niestety takiego odpoczynku i spokoju nie mieliśmy. Wdrożyliśmy przecież niedawno nowy blockchain.
optymizm. Teraz będziemy mieli kolejne. Mogę powiedzieć, że jednym z nich na pewno będzie Base. To taka zapowiedź czegoś naprawdę dużego. Cały czas mocno rozwijamy peer-to-peer, bo ma dużą popularność. Wdrażamy wersje językowe, kolejne tak, żeby inne kraje mogły korzystać z dobrodziejstwa tej funkcjonalności. No i oczywiście nowe tokeny. W tej chwili trwa konkurs traderski na jednej z par. Właśnie patrzę w notatki, żeby nie pomylić tego, jaka to jest para, tak, z USDT do UAHG. Będziemy mieli niedługo również nowe zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wdrażamy nowe protokoły czy nowe mechanizmy bezpieczeństwa, tak żeby zwiększyć jeszcze bardziej bezpieczeństwo dla tych, którzy chcą. Szybsze formy zrobienia KYC dla tych, którzy tego potrzebują, bo to też jest ważne, żeby ta forma KYC mogła być szybko przeprowadzona. Także dzieje się naprawdę dużo. O dźwigni może nie będę teraz mówił, bo to jest bardzo gorący temat. Poruszymy go, myślę, przy innej okazji. Tak jest. Wyjaśnijmy jeszcze, co to jest Base, bo Base to jest druga warstwa, tak, Ethereum. To jest to, co rozpoczęliśmy jakiś czas temu, kontynuujemy integrację z prawie każdą drugą warstwą Ethereum, no bo dostrzegamy tam pewien potencjał. Base to jest blockchain Coinbase'a. Tak jest, dokładnie. Przed szturmem na salony, bardzo popularny. Dużo projektów wykorzystuje ten chain do tego, żeby emitować swój token. Myślimy, że to jest dobry kierunek, szczególnie jeżeli stoi za tym tak poważna firma jak Coinbase. No tutaj nie ma co ukrywać, przecież Coinbase jest głównym graczem na rynku amerykańskim. To znowu taki mały komentarz do tego, co się dzieje w Stanach. Zdecydowanie we wszystkich rozmowach przewijał się ten temat, że całe zamieszanie z krypto, z tym, co się dzieje, to tak naprawdę jest element związany z dużo większą rozgrywką. Chodzi oczywiście o rozgrywkę Stany-Chiny i chodziło po prostu o to, żeby gracze z Chin nie byli głównymi graczami na rynku amerykańskim. W tej chwili podwórko zostało już wyczyszczone i można mieć nadzieję, że zmiana stanowiska będzie szybka. Spotkałem się też z kilkoma opiniami dotyczącymi FTX-a i tego, co się tam wydarzyło. Teorie spiskowe, które tam słyszałem, były naprawdę bardzo ciekawe. No choćby... To powiesz o tym na no comments. Tak. Dobrze. Dobra? Dla tych, którzy są zainteresowani, jak wygląda rynek krypto od środka, amerykański rynek krypto, no to Łukasz przywiózł trochę insider newsów, był tam, spotkał ludzi i pewnie opowie o tym podczas najbliższego Kanga No Comments. Świeże mięso z San Utrzymajmy Francisco. trochę tutaj napięcia. A ja, Łukasz, mam jeszcze do Ciebie ostatnie pytanie a propos nowego widoku na Kandze, moduł stakingu. Jak to wygląda? Tak, jest intensywnie w tej chwili testujemy, jest już na wersjach naszych tutaj deweloperskich dostępny. Oglądamy ostatnie poprawki. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mogli pokazać go światu. Nowy, bardziej przejrzysty i wygodny moduł stakingu, tak żeby każdemu było stakingami zarządzać, bo one zyskują bardzo mocno na popularności, coraz więcej takich rozwiązań się pojawia. Chcemy być tutaj wygodniej dla każdego, nie tylko dla zaawansowanych. Zresztą tak samo jeśli chodzi o zlecenia, tak? Te nowe zlecenia, nie tylko stop-lossy, ale te śledzące kurs, wystawiające zlecenia ze zmienną ceną, to też jest w tej chwili w produkcji. Mam nadzieję, że we wrześniu zaskoczymy wielu użytkowników tymi nowymi funkcjonalnościami, no bo hossa się zbliża, chcemy być w pełni przygotowani. Widzimy, że rynek zaczyna się budzić z tego niedźwiedziego snu. To jest ten moment, w którym Kanga na pewno zabłyśnie. Właśnie tutaj mamy komentarz Dominika, może wyświetlmy go, Kamil, to jest jeden z pierwszych komentarzy.
Rozumiem, że Twoja odpowiedź, Łukasz, trochę korespondowała do pytania Dominika Jesionowskiego a propos bardziej złożonych zleceń na Kandze. Tak. Także Dominiku, my tutaj nie zasypujemy gruszek w popiele. Mamy ten temat od dawna na tapecie. Tutaj pracujemy. Nie chcemy dostarczać złych rozwiązań, chcemy, żeby one były dobre. No i z tego powodu czasami to trochę dłużej trwa, niż byśmy chcieli, ale tak jak wielokrotnie mówiłem, znowu wrócę do swoich wojaży po Stanach i to, co zadziwiało wszystkich, cała produkcja Kangi odbywa się in-house, czyli jest robiona przez nasz zespół deweloperski i to jest jedna z najważniejszych przewag Kangi. Tutaj to, że my robimy wszystko sami, mamy własne autorskie rozwiązania, to jest coś, co błyskawicznie łamało wszelkie lody i zmieniało optykę osób, z którymi rozmawialiśmy, na zdecydowanie pozytywną. Tutaj komentarz od Michała. Jeszcze jedno pytanie od Suzuki Humpmaster, przepraszam, nie przeczytałem. Czy na Kanga, też Łukasz, pytanie do Ciebie, czy na Kanga też podobnie jak na Zondzie, czy na innych giełdach można ściągnąć pliki historii transakcji i nagrać sobie na jakiegoś pendrive'a i mieć je dla siebie i dla księgowej? Tak, jest taka funkcjonalność, my ją w tej chwili poprawiamy tak, żeby można było zamówić sobie taki raport roczny na maila i otrzymać po prostu na maila raport z wszystkimi transakcjami, które się wykonywało w zeszłym roku i właśnie móc sobie go zaaktywizować. Tam będzie podział na miesiąc i kwartał, rok, więc będzie można to sobie wszystko ściągnąć. Na pewno będziemy mieli to gotowe we wrześniu i będziemy to udostępniali, no bo to jest ta funkcjonalność, o której wiele osób się pyta, szczególnie, że no koniec roku blisko i te rozliczenia trzeba będzie robić, więc tak jak zawsze mówimy ze Sławkiem, prawda, podatki trzeba płacić, trzeba się z tego rozliczyć i do rozliczenia potrzebne są odpowiednie raporty. Tak. Poza tym my jesteśmy zintegrowani z Kryptiony, które rozlicza podatki w krypto. Tak. Jeżeli chodzi o integrację z Kryptiony, to wszystkie transakcje, wymiany krypto na fiaty albo fiatów na krypto na Kandze są zostawione właśnie w systemie GoCash, natomiast transakcje krypto są do znalezienia na Kandze. Można pobrać plik CSV, taki, który otwiera się dobrze w Excelu, wiem, bo sam z tego korzystam bardzo mocno i można sobie to śledzić, ale tak jak Łukasz powiedział, ta funkcjonalność będzie rozbudowana. Dokładnie. Dobra, Łukasz, życzymy Ci wszystkiego dobrego. Czy chciałbyś pozdrowić jeszcze tutaj miliony widzów, którzy nas w tej chwili Oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam Was, życzę Wam owocnej konferencji. Singapur wielkim wydarzeniem był, ale teraz już kolejne. Wiem, Sławku, że będziesz miał swoje 5 minut na scenie, może nie 5 minut, może 30. I mam nadzieję, że wszystkich, którzy tam będą z Tobą dyskutowali, jak zwykle zagniesz i zbijesz z pantałyku ewentualnych przeciwników, chociaż nie spodziewam się, że tam będą osoby, które będą przeciwne krypto. Łukasz, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. No i co, i widzimy się niedługo w Gdańsku. Do zobaczenia. Dzięki, Łukasz. Trzymaj się, cześć. Ja teraz sobie zdejmę słuchawki, Kamil, żeby było mi łatwiej rozmawiać, a my zostajemy cały czas przy dyskusji o tym, co się dzieje w tej chwili. Zastanawiam się, czy rozpocząć od wątku telegramowego, tego, co się działo wczoraj na Telegramie, czy jakieś inne tematy. No tematy, no to tylko jeszcze tak a propos tego, co mówiliście o tych warstwach Ethereum, dlaczego korzystamy z warstw Ethereum i dlaczego to jest takie ważne, no to tutaj można przytoczyć taką statystykę, która z ostatnich dni, tak, no Bitcoin sam w sobie ma zastosowanie jedynie do przesyłu środków. Ethereum ma zastosowań dużo więcej, bo jest blockchainem, który pozwala na smart kontrakty. No i taka ciekawostka, że w zeszłym tygodniu, w ostatnich tygodniach, no już w ostatnich dniach Ethereum, aktywnych portfeli na Ethereum było 1 milion, a aktywnych portfeli na Bitcoinie było 780 000, czyli pod tym względem Ethereum już wyprzedziło Bitcoina. No tak, jeżeli chodzi o funkcjonalność i dynamikę, tak to będzie wyglądało. Tak. Niektórzy nawet wierzą, że kiedyś wydarzy się coś takiego, że to Ethereum stanie się kryptowalutowym złotem. Ja akurat w to nie wierzę, ale to jest tylko i wyłącznie moja wiara. Każdy wierzy tak, jak chce. Dobra, tutaj padło pytanie od Zenona, czy jakieś kroki w sprawie Matika. No Matic jest na Kandze i ma się bardzo dobrze. Jesteśmy zintegrowani z Polygonem.
także możesz go spokojnie odnaleźć. Byliśmy jak jedną z pierwszych giełd na świecie, która miała poligona. Tak jest. Dobra, pytanie. No myślę, Dobra, zacznijmy rozmawiać o tym, tak. co takiego dzieje się na Telegramie, no bo mamy jakby w tej chwili dwa wyzwania. To znaczy jedno wyzwanie polega na tym, że token KNG, czyli nasz umiłowany token, coś co jest najbliższe naszemu sercu, faktycznie utrzymuje w tej chwili, ma dość ciężki czas. No i pojawia się wiele zarzutów. Jeden z tych zarzutów jest taki, że my jako Kanga nie podejmujemy żadnych działań promocyjnych, ani się nie rozwijamy, więc tutaj chciałem złożyć pewne oświadczenie i pewien statement, że tak nie jest. To znaczy, jak widać zresztą. Tak, no tak jak widać, no nie? Mamy faktycznie na rynku w tej chwili ciężkie czasy. Nikt z nas tego nie lekceważy, ani nikt z nas tego nie ignoruje, ale robimy wszystko, żebyśmy byli graczem numer 1. I nawet jeżeli dla niektórych to jest zbyt dużo, żeby być graczem numer 1 i myśleć sobie, że możemy kiedyś konkurować z Binance'em, z OKX-em, który jest naszym partnerem, czy z innymi dużymi giełdami, to jest nasza ambicja. Myślę, ale wyrażam swoją prywatną opinię, to nie jest porada inwestycyjna. Myślę i wierzę w to bardzo mocno, że fundamenty naszego tokena będą coraz mocniej wzmacniane. Tak jak mówiliśmy kiedyś z Łukaszem, pracujemy w tej chwili nad wersją 2.0 naszego tokena i na pewno nie we wrześniu, ale myślę, że jeszcze w tym roku ujawnimy jak gdyby kolejną wersję naszego tokena. Natomiast najważniejsze dla nas w tej sekundzie jest to, żeby jako Kanga rozwijać się, żeby obudowywać w czasie Bessy okopy, budować bastiony i zamki i wtedy, kiedy przyjdzie fala hosse, to my chcemy mieć rozstawionych jak najwięcej narzędzi, jak najwięcej sieci, żeby jak najwięcej tych ryb złowić. I chociaż dla niektórych może to brzmieć jako okrągłe i pompatyczne słowa, to jednak bardzo mocno my wszyscy w Kandze w to wierzymy. Także to jest jakby taka moja odpowiedź. Na Telegramie również napisałem, jak działamy strategicznie, jakie mamy cele, w jakim kierunku podążamy, bo to nie jest jeden kierunek, ani 2 albo 3, tylko to jest, jeżeli teraz dobrze pamiętam, to jest 7 obszarów, w których w każdym chcemy się mocno rozwijać, a Kamil nie śpi, próbuje budować relacje z youtuberami w różnych częściach świata, tak żeby o Kandze usłyszało coraz więcej osób. A teraz spoglądam w komentarze, czy coś takiego tutaj napisaliście. Tak, no ja ze swojej strony mogę dodać właśnie, że nie wszyscy wiedzą, ale mamy Bessę. Bessa jest dość mocna, trwa od dłuższego czasu. My przygotowujemy się do hossy. Wierzcie nam, że przygotowujemy się. Na razie nie, ze strony mojej marketingowej, to ja uważam, że w tym momencie byłoby to przepalanie środków, gdybyśmy teraz uderzali w bardzo dużo, inwestowali bardzo dużo środków w promocję. Tak? My zbieramy siły, tak jak Sławek powiedział, budujemy zaplecze techniczne, rozwijamy nasze produkty. Przyjdzie taki czas, że usłyszą o nas wszędzie, nawet na Antarktydzie. Uwierzcie nam. No właśnie, a propos tego, jak się rozwijają niektóre giełdy, to byłem, Kamil, ty wiesz o tym, ostatnio w biurze OKX-u w Singapurze. Bardzo dużym takim drapaczu chmur OKX ma 2 piętra. W jednym budynku w Singapurze pracuje 400 ludzi. Tak. 400 ludzi. Tylko w Singapurze. Tak, tylko w Singapurze. Także naprawdę mamy dużo gonić. Natomiast to było ciekawe, że pierwsze pytanie, które nam zadali, jak tylko weszliśmy, to jest takie, kiedy będziecie mieli dźwignię. No i to daje jakąś pewną intuicję, zresztą Łukasz coś o tym wspominał. Ciekawostka jest inna. Niedawno, jak robiono inwentaryzację zespołów, które są sponsorowane na Formule 1, bo w Singapurze, jak byliśmy, były wyścigi Formuły 1, no to do niedawna 15 zespołów było w jakiś pośredni albo bezpośredni sposób wspieranych przez biznesy krypto. Ciągle, bo sprawdzałem to jeszcze przed tą audycją, Everdome sponsoruje jeden z zespołów. Zapłacili i do tej pory utrzymują, bo kontrakt jest. Tak, to jest ten. No ale OKX jest faktycznie jednym z takich sponsorów. Jak się wchodzi do nich do biura, to taki bolid stoi przy recepcji. Zrobiłem sobie zdjęcie. No i cóż... No taki insider info, sponsoring takiego zespołu Formuły 1, 50 milionów dolarów. Właśnie. To też trzeba o tym powiedzieć. Wspominaliśmy o tym ostatnio, teraz jeszcze zmieniam na chwilę temat, że nie było na konferencji w Singapurze Binance'a. Nie było. Nie było ich. Tak, w ogóle. Były różne giełdy, tych giełd nie było wcale jakoś tak wiele, ale te kluczowe były, no i była oczywiście Kanga, ale Binance'a nie była. Sam CZ pojawił się w sposób zdalny, to znaczy nie było go bezpośrednio, nie mówił ze sceny,
ale mówił sprzed kamery. A to z kolei przypomina mi o pewnej statystyce, którą widziałem całkiem niedawno a propos rynku Binance US i obrotów Binance US. Spojrzę teraz w notatki i Kamil, w zeszłym roku o tej porze na Binance US mieliśmy dzienny wolumen na poziomie 230 milionów dolarów. To był dzienny wolumen. Ile ten wolumen wynosił 3 dni temu, czyli po roku? 150? 5 milionów dolarów. Coś takiego dziwnego dzieje się w tej Ameryce, coś też dziwnego, pewnie niektórzy powiedzą niepokojącego dzieje się z Binance'em, chociaż mam nadzieję, że tak nie jest, dla jasności o tym mówimy, ale tak jak to często zresztą mówiliśmy podczas kwadransów z Kangą czy No Comment, rozgrywa się coś, czego wszyscy tutaj nie widzimy. Tak. Nie? To jest ciekawe. Ale chciałem powiedzieć, walka bulldogów pod dywanem. Tak. I zobaczymy, kto wyjdzie spod dywanu. I a propos tego, co się dzieje pod dywanem, to przeczytałem na Being Crypto informację o tym, że polska policja, ta, która zajmuje się ściganiem cyberprzestępczości, złapała ostatnią szajkę oszustów, którzy wyłudzali środki z urzędów miejskich i z różnych innych instytucji na takiej zasadzie, że wysyłali maile z domen łudząco podobnych do nazwy banku. Czyli tam, że była jedna literka i oferowali bardzo wysokie lokaty. Te instytucje, te urzędy miejskie, gminne wysyłały pieniądze, żeby zawierać te lokaty, no bo to przecież świetna inwestycja. No a te środki były oczywiście wypłacane przez tych oszustów i część z tych środków była zamieniana w kryptowaluty, ale niewielka część, dużo w złoto i w inne ruchomości. Natomiast ciekawostka była taka, że wśród tych oszustów, którzy zostali schwytani, znajdowały się osoby, po pierwsze z wysoko wykształconych biznesów korporacyjnych w Polsce, czyli nie ludzie, którzy nie mówią po polsku i nie radzą sobie gdzieś tam z czymś, tylko osoby, które mają naprawdę wysokie doświadczenie i znajdowała się jeszcze jedna informacja, która mnie zaskoczyła. Może ktoś z Was kojarzy, bo wśród tych oszustów był też jakiś kryptowalutowiec, który jakiś czas temu wyemitował swój token, który znajduje się na różnych giełdach. Od razu mówię, że nie wiem. To jest informacja. Okej, już myślałem, że wiesz i tutaj strzelić z jakiejś armaty. Może ktoś z Was wie, jeżeli wie, to proszę niech napisze tutaj na naszym kanale. No ale wróćmy może do Telegrama i do komentarzy, bo tutaj część komentarzy jeszcze moglibyśmy w sumie odpowiedzieć. Czekaj, bo to jest pytanie, czy Sławek ma Matkę Boską na klapie. Nie ma. Nie wiem, o którą... Coś lepszego jest znak Kangi. Jest znak Kangi, tak. Jest znak Kangi. Dobra. Wracamy do dyskusji na Telegramie. Jednym z wątpliwości, czy zarzutów, które pojawia się na Telegramie ostatnio i tym, któremu też chcemy postawić, jakby stanąć przed tym wyzwaniem i tutaj prosto o tym mówić, jest nasza obecność na CoinMarketCapie. Dlaczego ciągle Kangi tam nie ma? No więc najpierw powiem, że jesteśmy na CoinGecko i na CoinPaprice. Zresztą CoinPaprika też była obecna w Singapurze. Mogliśmy przybić sobie 5. Natomiast jeżeli chodzi o naszą obecność na CoinMarketCapie, to sprawa nie jest tak prosta, jak się wszystkim wydaje. Cały czas jesteśmy w trakcie procesu, pchamy go do przodu i myślę, że on się w końcu zakończy pozytywnie, ale z jakiegoś powodu, którego nie jesteśmy w stanie skwantyfikować naszymi umysłami, jesteśmy systematycznie odpytywani o kolejne szczegóły dotyczące naszej giełdy. Być może taki rygor stosowany jest wobec wszystkich giełd. My tego nie wiemy, bo nie pracujemy w CoinMarketCapie, ale no to jest coś, co faktycznie zabiera nam jeszcze czasu i wysiłku. Ale robimy to, działamy, walczymy i tutaj w boju nie ustajemy. Tutaj tak anegdotycznie mogę powiedzieć, że nie wszyscy wiedzą może, ale CoinMarketCap należy do Binance'a. Może Binance czuje konkurencję. Może tak jest. Tak, żartobliwie. Nie chcemy na tym się opierać. Dobra, Kamil, czy znamy zwycięzców konkursu? Znamy zwycięzców konkursu i to tak jak Łukasz powiedział, no myślę, że ta osoba, która dzisiaj trafiła, no miała tutaj intuicję, tak? No Zasłużyła. No, przewidziała cenę $26 808. Cena na Kandze o 9 rano dzisiaj to było $26 824 i 90 centów.
Tym sposobem wygrała dzisiejszy konkurs i nagrodą jest 49,2 KNG. Prosimy tę osobę, żeby się zgłosiła do nas, to jest Afaltowski, jego nickname. Prosimy, żeby się skontaktowała z nami na support. Wyślemy nagrodę niezwłocznie, musimy tylko zweryfikować, czy to jest ta osoba. Jeszcze wracając do konkursu, to od razu powiem o warunkach konkursu. Jakie są warunki konkursu? Oczywiście takie, że trzeba przewidzieć cenę Bitcoina, która będzie na przyszły tydzień o godzinie 9 na giełdzie Kanga w parze Bitcoina do USDT. Komentarze składamy pod naszym filmem tutaj na YouTubie, pod naszym filmem na Facebooku. Macie na czas na składanie komentarzy środa i wtorek, całe 2 dni. Nie edytujemy komentarzy, liczy się tylko pierwszy komentarz. No i co? No i życzymy wszystkim powodzenia. I tutaj od razu prośba do Was o łapki w górę, subskrypcje, komentarze pod tym filmem, jeżeli nie chcecie brać udziału. No myślę, że każdy powinien wziąć, bo to nic Was nie kosztuje, możecie przybliżyć cenę Bitcoina, wygrać trochę KNG. Subskrybujcie nasz kanał, tak? Nagroda wywodzi się stąd, że 1/10 łapek w górę z dzisiejszego odcinka z YouTube'a jest w ilości KNG przeznaczona na następny odcinek kwadransa z Kangą. Czyli tak jak dzisiaj po dzisiejszym kwadransie 49 łapek w górę, 49 KNG nagrody, to jest 490 łapek w górę z poprzedniego odcinka. Także w Waszym interesie, no i naszym też nie ukrywamy, to jest sytuacja win-win. Wy dajecie łapkę w górę, jest większa nagroda, my cieszymy się z tego, że możemy mieć większą rozpoznawalność, tak? No bo na tym nam zależy, żeby ta informacja, czy nasze przesłanie o wolności kryptowalutowej, o samych kryptowalutach, o adopcji kryptowalut dotarła do jak największej liczby osób. Kamil tutaj jeszcze napisał swój komentarz na temat całej dyskusji na Telegramie. Ja już tylko spoglądam na komentarz Kamila, bo on jest dwuczęściowy. Taka myśl po przeczytaniu dzisiejszego wpisu Sławka na Telegramie. Wydaje się, że ciągle jednak brakuje rozróżnienia na użytkowników giełdy, a inwestorów w token giełdy, czyli KNG. I dalej Kamil kontynuuje, ci drudzy są bardziej zainteresowani wzrostem kursu KNG, co znów miał zapewnić rozwój samej giełdy, a może się wydawać, że tak się nie dzieje. Giełda się rozwija, mam nadzieję, że to widać, że nie ustajemy tutaj w bojach. No ja też nie możemy tłumaczyć tutaj, że wystarczy spojrzeć na rynek. No tak. I spojrzeć na to, co się działo na rynku 1,5 roku temu, praktycznie w listopadzie 2021 roku, ile wtedy wszystkie kryptowaluty korzystały. To nie jest wymówka, tak? Ale rynek tak wygląda po prostu. No. Tak jest. Natomiast jeszcze raz powtarzam, ani nie lekceważymy tego, ani nie myślimy sobie, że pomimo tego, że wiemy, że jest taki rynek, działamy i będziemy działać. Kamil, czy coś jeszcze do dodania z newsów? No pozdrawiamy nasz cały zespół, który siedzi tutaj za nami, dzielnie pracuje, dzielnie walczymy. No myślę, że tyle. No już przeciągnęliśmy do trzeciego kwadransa. Także jeszcze przesłanie do tych osób z Telegrama, które tam się nie udzielają. My naprawdę czytamy Wasze komentarze, no ale czasem milczenie jest złotem. Tak jest. Okrzyki wojenne na sam koniec. KNF, Kanga na fali. Ja również podtrzymuję KNF, Kanga na fali. Trzymajcie się. Proszę ocencie ten odcinek w skali 1 do 6. Napiszcie, co było nie tak. No i widzimy się w kolejnym wydaniu Kwadransa z Kangą, a w sobotę Kanga No Comments. Dzięki, hej. Dzięki, trzymajcie się.